Czy w świecie zdominowanym przez SUV-y samochody takie jak Audi A6 mają w ogóle jeszcze rację bytu? Gdy spojrzymy na rynek, możemy odnieść wrażenie, że takie klasyczne limuzyny segmentu E powoli schodzą ze sceny. A jednak, gdy pojawia się nowa generacja A6, to cały motoryzacyjny świat ekscytuje się jej premierą. Najnowsze wcielenie tego modelu, oznaczone jako C9, jest samochodem, który nie krzyczy, nie epatuje, ale bardzo spokojnie pokazuje, dlaczego wciąż warto mieć porządną, dużą limuzynę. To jest schemat, który powtarza się od lat. To ta linia modelowa wprowadziła markę Singolstadt do segmentu premium. I mimo tego, że, tak jak wspomnieliśmy, segment E gra coraz bardziej marginalną rolę w motoryzacji, tak A6 cały czas może liczyć na wysokie miejsce w rankingu sprzedaży w naszym kraju. Kupując A6, kupujemy prestiż. Po drugie, tam gdzie BMW i Mercedes się biją, tam zazwyczaj Audi korzysta. A jeżeli Wy chcecie skorzystać z atrakcyjnych ofert, jakie mamy na naszym portalu findcar.pl, to wpadajcie na niego, klikajcie, umawiajcie się na testy, bo najlepsze kąski szybko znikają. Pamiętacie Audi 100? To ono w prostej linii zapoczątkowało długą drogę marki Audi w segmencie E. To ono również ustawiło standardy, których Niemcy starają się trzymać do dziś. Ma być porządnie, komfortowo, elegancko, trochę luksusowo, ale też bez zbędnych ozdobników. Najnowsza generacja Audi A6 C9 kontynuuje tę tradycję i wydaje się, że robi to dość dobrze. Samochód bazuje na dobrze znanej już płycie podłogowej PPC, która jest rozwinięciem znanej platformy MLB Evo. Auto mierzy prawie 5 metrów długości, a rozstaw osi wynosi niecałe 3 metry. To wymiary, które jeszcze dekadę temu były zarezerwowane dla segmentu F. Co ciekawe, nowe Audi A6 jest bardzo aerodynamicznym wozem, bo współczynnik oporu powietrza wynosi zaledwie 0,23 CX, co jest wynikiem godnym samochodów elektrycznych. Pod maską pracują sprawdzone jednostki TFSI i TDI z miękką hybrydą, a w gamie znajdziemy również hybrydę plug-in o mocy systemowej przekraczającej 300 koni mechanicznych. Co ciekawe, jakiś czas temu Audi stwierdziło, że modele określone cyframi parzystymi będą elektryczne. A6 miało zatem przejść konwersję na elektryka, ale sprzedaż spalinowej wersji szła na tyle dobrze, że szkoda było pozbawiać się dobrego środka zarobku. Elektryczne A6 e-tron koniec końców powstało, ale jako zupełnie odrębny model. Dziś jednak skupimy się na limuzynie albo kombi Avant z tradycyjnym napędem. Design A6 C9 mówi głośno, jaką markę reprezentuje. Z zewnątrz nie ma rewolucji względem odmiany C8. Audi dopracowało to, co działo się w poprzedniej generacji, czyli smukłą sylwetkę i klasyczne proporcje. Duży grill single frame jest nieco szerszy niż wcześniej, dzięki czemu cały przód wydaje się szerszy i nieco bardziej agresywny. Przednie reflektory nie wyróżniają się niczym szczególnym, za to rewolucja nastała z tyłu. Lampy podzielono na segmenty, a w połączeniu z charakterystyczną łezką tworzą klimat niczym z filmu science fiction. Jeżeli chodzi o wnętrze, to w A6 można nazwać mianem Digital Premium. Przed kierownicą mamy wirtualny kokpit, czyli cyfrowe zegary z możliwością konfiguracji, a po środku duży ekran systemu MMI. Oba monitory są ze sobą zespolone, co wygląda schludniej niż wrzucony na środek deski rozdzielczej tablet, który nie pasuje do całości. Dodatkowo panel zwrócony jest w stronę kierowcy, co daje wrażenie przytulności, ale jest też rozwiązaniem bardziej ergonomicznym. Nowością natomiast jest ekran przed pasażerem. Tak, w lepiej wyposażonych egzemplarzach możemy znaleźć monitor, który może wyświetlać rozmaite informacje o samochodzie, ale w praktyce dla większości osób siedzących na prawym fotelu będzie on służył do umilania sobie czasu filmami. To tyle digitalu. Teraz wyjaśnimy, dlaczego A6 jest premium. Same fotele, szczególnie w wyższych wersjach, potrafią być wentylowane, podgrzewane, mieć funkcję masażu i rozbudowaną regulację. Bagażnik w sedanie, a raczej w limuzynie, bo przecież mówimy o samochodzie klasy premium, oferuje 530 litrów pojemności. W Avancie, o dziwo, jest nieco mniejszy, bo pomieścić może tylko 503 litry. Nie jest to poziom SUV-ów, ale w zupełności wystarczy w codziennej, normalnej eksploatacji. Skoro już jesteśmy przy SUV-ach, to kierowcy przyzwyczajeni do podniesionych wozów mogą się w przypadku A6 zdziwić, bo pozycja za kierownicą jest zupełnie inna. Siedzi się po prostu nisko, głęboko, ale też po prostu wygodnie. Może i do wyższych aut wsiada się wygodniej, wysiada również, ale to pozycja za kierownicą A6 jest bliższa ideałowi. Przed zakupem Audi A6 musimy podjąć ważną decyzję, która będzie miała konsekwencje w codziennej eksploatacji. Mianowicie, jaką wersję wybrać. I tu pojawia się problem, bo wyboru
de facto nie mamy. W konfiguratorze jest tylko odmiana Advanced i to już koniec historii. Czy zatem nie można skonfigurować swojego wymarzonego Audi? Nic bardziej mylnego. W tym momencie zaczyna się coś, co można nazwać chorobą pakietową. Konfigurując swoje Audi, praktycznie wszystkie elementy wyposażenia są zawarte w jakichś pakietach. Jest to zrozumiałe pod tym względem, że większość naszych decyzji jest schematyczna i jeśli wybieramy element A, to prawdopodobnie wybierzemy też element B, potem element C i tak dalej. W tym przypadku mamy pozornie ułatwioną pracę oraz teoretycznie w pakiecie zapłacimy mniej za każdą cząstkę osobno. Problem pojawia się, gdy dodanie jednej opcji zmusza nas automatycznie do dodania drugiej opcji, a wybranie drugiej opcji wymaga wybrania opcji trzeciej. Abstrahując od logiki tego układu, w Audi A6 mamy mnóstwo możliwości personalizacji, co jest spójne z segmentem premium. A jak wygląda wybór napędu w Audi A6 Cennik otwiera benzyna 2.0 TFSI o mocy 204 koni sprzężona z automatyczną 8-biegową skrzynią Tiptronic. Audi taką odmianę wycenia na minimum 241 tysięcy złotych. Następny w hierarchii jest diesel 2.0 TDI o takiej samej mocy, ale w wyższym momencie obrotowym i z lepszym czasem do pierwszej setki. Za to wszystko trzeba jednak dopłacić i to sporo, bo taki wariant kosztuje według cennika 270 tysięcy złotych. Tę dwulitrową jednostkę wysokoprężną możemy zestawić również z napędem na 4 koła quattro, wtedy cena rośnie do 283 tysięcy złotych. Co dalej? Cały czas zostajemy na terytorium dwulitrowym, ale tym razem znów 2 litry oznaczone TFSI, ale teraz mamy do dyspozycji 272 konie i quattro. Do setki rozpędzamy się poniżej 6 sekund, a maksymalnie pojedziemy 250 na godzinę. Co ciekawe, ta wersja jest tylko 4000 zł droższa od dwulitrowego diesla z quattro. Znajdziecie ją oczywiście również na findcar.pl. Tutaj choćby mamy egzemplarz wystawiony przez Audi Krotowski Łódź, który możemy ochrzcić mianem bardzo eleganckiego i dynamicznego sedana. Nie brakuje w nim również wyposażenia dodatkowego, a dealer określił jego cenę na poziomie 318 tysięcy złotych, co oznacza prawie 45-tysięczny rabat względem ceny katalogowej. A teraz robi się groźnie, bo wchodzimy w obszar zarezerwowany dla jednostek 6-cylindrowych. Na pierwszy ogień benzyna, czyli 3.0 TFSI o mocy 367 koni mechanicznych. Tutaj bez napędu quattro się nie obędzie. Jak możemy się spodziewać, ten wariant jest już dużo droższy. Zapłacimy za niego minimum 341 500 zł. Cennik wersji spalinowych zamyka 3-litrowy diesel o mocy 299 koni, oczywiście z napędem na 4 koła. Cena 343 400 zł. Warto wspomnieć, że większość jednostek spalinowych sprzężona jest z 48V instalacją elektryczną i ma mały 18kW silnik elektryczny wbudowany w skrzynię biegów. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z tak zwanymi miękkimi hybrydami, ale A6C9 możemy też mieć jako hybrydę typu plug-in. W tym przypadku mamy dwa warianty mocy, 290 koni lub 367 koni. System składa się z dwulitrowego silnika benzynowego i jednego silnika elektrycznego. Oba warianty mają standardowo napęd quattro. Kosztują odpowiednio 310 i 364 tysiące złotych. Istotne jest to, że silniki elektryczne są mocne, ponieważ mają ponad 160 koni mechanicznych, co oznacza, że śmiało tylko na nich możemy dosyć dynamicznie jeździć choćby po mieście, a jednocześnie akumulator jest na tyle duży, że powinien pozwolić przejechać nam nawet 100 km na samym prądzie. Jeszcze jedna ważna informacja, skoro jesteśmy przy cenach, to w każdym wypadku za nadwozie kombi, czyli Avant, musimy dopłacić niecałych 13 tysięcy złotych. Oczywiście najbardziej kuszące będą A6 w odmianach 3-litrowych, bo są to jednostki tożsame z segmentem E. Rozum jednak podpowiada często dwulitrowego diesla z quattro. Jest to jednostka oszczędna, wystarczająco dynamiczna, ze znakomitym napędem na 4 koła. Czego chcieć więcej? Ano dodatków. Optymalna konfiguracja A6C9 nie obędzie się bez pakietu S-Line, zawieszenia pneumatycznego, sportowych foteli czy systemu audio Bang & Olufsen. Wejdźcie na stronę producenta, poklikajcie, zobaczcie, ile takie zestawienie wyjdzie. Pamiętajcie jednak, że ceny katalogowe mogą się znacząco różnić od cen, które znajdziecie na naszej platformie findcar.pl.
I teraz będziecie mogli się o tym przekonać, bo przechodzimy do tego, co lubicie w tych odcinkach najbardziej. Konkretnych ofert na naszej platformie. Zacznijmy od najtańszych sztuk. Audi A6 C9 zadebiutowało na rynku zaledwie rok temu, ale bez problemu znajdziemy już lekko używane egzemplarze, które pozwolą nam zaoszczędzić względem samochodów nowych. Taka A6 stoi choćby w salonie Audi w Bydgoszczy. W rok przejechała nieco ponad 20 000 kilometrów, więc okres dotarcia napędu ma za sobą. Pamiętacie czasy, gdy większość aut flotowych była srebrna albo biała? Ten konkretny samochód też jest w tym kolorze, ale na flotówkę nie wygląda. Ma sporo wyposażenia dodatkowego, bo m.in. kamery 360 stopni, ekran multimedialny dla pasażera, reflektory Matrix LED czy inteligentny asystent jazdy. Tak skonfigurowane Audi A6 według oficjalnego cennika kosztuje niecałe 300 000 złotych, a ten egzemplarz wystawiony jest za 200 000 złotych. Więc po roku i niespełna 20 000 kilometrów przebiegu zostaje Wam w kieszeni 100 000 złotych. Jeżeli takie oferty egzemplarzy używanych są dla Was najbardziej atrakcyjne, to co powiecie na to podemonstracyjne Audi A6? Audi Centrum z Rzeszowa przedstawia taką oto sztukę. Avant, silnik 2.0 TDI, napęd Quattro. Mamy tutaj do czynienia z bardzo podobną konfiguracją do poprzedniej, ale kilka dodatków jest ekstra, na przykład pakiet S-Line czy 20-calowe felgi. Katalogowo taka A6 kosztowałaby ponad 340 000 złotych, tymczasem ten dealer wystawia ją za niecałych 235 000. Czas na nówki sztuki. Poprzednie nasze propozycje były dość stonowane kolorystycznie, więc z tym egzemplarzem wprowadzimy trochę życia. Audi Krotowski z Częstochowy ma Avanta w kolorze Grenadine Metallic, który świetnie się komponuje z jasno-beżową skórą w środku. Pod maską tego auta mamy podstawową benzynę, czyli 2-litrowe TFSI o mocy 204 koni bez mchewa. Samochód wyposażony jest w pakiet Tech Plus i pakiet S-Line. Ile to katalogowo wychodzi? Około 297 000 złotych, ale dealer wystawia ten wóz za 215 000 złotych. Dlaczego? Bo pochodzi ten egzemplarz z 2025 roku. Były już 3 Avanty, to teraz pokażmy dla odmiany sedana. Nie każdy przecież lubi kombi. Audi Krotowski z Łodzi ma bardzo ładny egzemplarz w granatowym kolorze Firmament Metallic. Odchodzimy tutaj również od podstawowych motorów, bo pod maską tego auta pracuje 2.0 TFSI o mocy 272 koni, a moc przenoszona jest przez napęd Quattro. Wyposażenie też jest porządne. Sportowe fotele z pamięcią ustawień, 4-strefowa klimatyzacja, system audio Banco Lufsen, ale tanio też nie jest. Dealer wycenia ten samochód na niecałych 319 000. Nie ma jednak tego złego, bo cennikowo takie Audi A6 wychodzi ponad 360 000. Ktoś z Was szuka hybrydy? Takie też się u nas znajdą. Salon Audi w Szczecinie ma A6 Avanti Hybrid o mocy 299 koni. Auto pochodzi z 2025 roku. Najciekawszym elementem wyposażenia dodatkowego jest tu na pewno zawieszenie pneumatyczne, które w A6 działa wspaniale i świetnie radzi sobie z dodatkową masą napędu hybrydowego. Wspominamy o tym, bo dość mało A6 jest w pneumatykę wyposażona. W dodatku mamy tu do czynienia z nie lada okazją. Dealer to auto wycenił na niecałych 288 000 złotych, podczas gdy według cennika kosztuje niemal 400 000 złotych. Polecaliśmy 2.0 TDI z napędem Quattro, ale do auta z segmentu E najlepiej zawsze będzie pasował 3-litrowy, 6-cylindrowy diesel. Pytanie tylko brzmi, jak drogo będzie? Salon Audi na poznańskim Franowie ma w zanadrzu absolutną perełkę. Ten konkretny egzemplarz to Avant z dieslem 3.0 TDI, 299 koni, oczywiście Quattro. To jednak nie napęd robi tu największe wrażenie, a konfiguracja. Bo mamy kolor z palety Audi Exclusive, za który na start dopłacić trzeba 30 000 złotych. Do tego pneumatyczne zawieszenie, topowe fotele konturowe. Moglibyśmy tak wymieniać bardzo długo, bo mamy do czynienia z pełnym wypasem. Dealer z Poznania wycenił to auto na 464 000 złotych, podczas gdy cennikowo zapłacić za nie trzeba byłoby 530 000. Audi A6 C9 w pełni zasługuje na miano jednego z najważniejszych samochodów w segmencie E. Auto komfortowe, ciche, dobrze wykonane, przy tym potrafi być szybkie, oszczędne, ciągle ma 6-cylindrowe silniki, do wyboru również napędy plug-in.
To po prostu samochód stworzony do przemierzania długich tras w komfortowych warunkach i przy całkiem solidnych prędkościach. Więc jeżeli interesuje Was taka limuzyna albo takie kombi, czyli Avant jak Audi A6, to wpadajcie do nas na platformę findcar.pl, bo mamy tam kilkadziesiąt sztuk Audi A6, zarówno takich rocznych, kilkumiesięcznych, jak i całkowicie nowych, które stoją na stokach u dealerów i na Was czekają w dobrych cenach. Ale oczywiście mamy też inne marki, inne modele, wszystkie auta tylko od autoryzowanych dealerów. Nowe, używane, więc wchodźcie, klikajcie i jedźcie.